To ciekawe, prawda? Jak taki, jeden prosty odważnik, ten kettlebell, może tak dużo zmienić w naszej sprawności. Co w nim takiego jest specjalnego? To dobre pytanie. Wiesz, materiały, które mamy, pokazują naprawdę szeroki wachlarz korzyści. I my dzisiaj chcemy nie tylko je wymienić, ale spróbować zrozumieć, dlaczego one działają, co tam się właściwie dzieje w ciele. Czyli wchodzimy głębiej w mechanizmy. Mówimy tu o sile, o wytrzymałości, o spalaniu tłuszczu, co zawsze brzmi dobrze, ale też o mobilności, o postawie. Może zacznijmy od siły, od tego fundamentu. Jak ten kettlebell ją buduje? No właśnie, kluczowe jest to, że angażujemy tak jakby wiele mięśni naraz. Te dynamiczne ruchy jak swing, czyli ten wymach, snatch czy Turkish get-up. Ten słynny Turkish get-up, tak. Tak, dokładnie. One aktywują całe, powiedzmy, łańcuchy mięśniowe. I to buduje siłę funkcjonalną, wiesz, taką przydatną na co dzień, a nie tylko siłę jednego izolowanego mięśnia. To jest coś więcej. Ale wiesz, często myśli się, że może hantle są prostsze, bardziej uniwersalne. Czy kettlebell faktycznie ma tu jakąś przewagę, jeśli chodzi o siłę, o wytrzymałość? Niektóre źródła tak sugerują. Tak, i tu jest sedno sprawy. Ta jego unikalna budowa, ten środek ciężkości jest przesunięty, jest poza uchwytem. I to nie jest jakiś tam detal. Aha. To zmusza ciało do ciągłej pracy, żeby utrzymać stabilność. Angażuje mięśnie głębokie, brzuch, plecy o wiele mocniej niż takie zwykłe, symetryczne hantle. Czyli ta niestabilność to jest zaleta. Dokładnie. To jest właśnie ta zaleta. Dlatego kettlebell świetnie buduje nie tylko siłę, ale też wytrzymałość siłową. Nawet ciężarowcy, trójboiści go używają jako uzupełnienie. A takie ćwiczenia jak clean, czyli zarzut, czy snatch, rwanie, one budują eksplozywną moc całego ciała. Skoro już wiemy, że to tak globalnie działa na siłę, angażuje całe ciało, to pewnie świetnie wpływa na kondycję i spalanie kalorii. Niektóre źródła mówią o jakich szalonych liczbach, nawet 20 kilokalorii na minutę. No tak, te wartości są możliwe, ale przy naprawdę intensywnym wysiłku. Często w formie HIIT, czyli tego treningu interwałowego. Krótki, mocny wysiłek i krótka przerwa. Jasne. I ten wysoki wydatek energetyczny bierze się właśnie stąd, że pracuje całe ciało. Nogi, biodra, plecy, brzuch, ramiona, wszystko naraz. To się przekłada na skuteczną redukcję tłuszczu i też poprawę wydolności krążeniowo-oddechowej. Co ciekawe, ten wysiłek taki bardziej beztlenowy potrafi też mocno podkręcić naszą wydolność tlenową, aerobową. Czyli mamy siłę, mamy kondycję, ale wspominałaś też o mobilności, koordynacji. Jak to się dzieje? Bo to już brzmi jak taki pakiet kompletny. No weźmy ten Turkish get-upa albo ćwiczenie windmill, ten skłon boczny z ciężarem w górze. To są ruchy, które naturalnie prowadzą ciało przez duży zakres ruchu. Poprawiają elastyczność, mobilność stawów. Ale znowu wracamy do tego. Przesuniętego środka ciężkości. Tak, właśnie. On zmusza ciało do ciągłego balansowania, do takich mikrokorekt. To jest fantastyczny trening dla koordynacji, dla równowagi. A to pewnie łączy się z tym wzmocnieniem core, tych mięśni głębokich, o których też była mowa. Dokładnie tak. Ta ciągła potrzeba stabilizacji tułowia, szczególnie przy dynamicznych ruchach, to jest jeden z lepszych sposobów na zbudowanie silnego gorsetu mięśniowego. Mięśnie głębokie brzucha, pleców. A silny core to nie tylko lepsze wyniki, w sporcie, to przede wszystkim zdrowszy kręgosłup, lepsza postawa na co dzień, i mniejsze ryzyko bólu pleców. Dlatego też kettlebell znajduje zastosowanie w rehabilitacji, w wyrównywaniu dysproporcji mięśniowych. Czyli wygląda na to, że trening z kettlebell to jest taki przepis na bardzo harmonijny rozwój. Angażuje całe ciało, poprawia różne aspekty sprawności jednocześnie, nie buduje mięśni w izolacji, tylko takie sprawne, zintegrowane ciało. Zdecydowanie. Właśnie ten aspekt prozdrowotny, wszechstronny jest podkreślany. Kettlebell pomaga w symetrycznym rozwoju, poprawia gęstość mięśni bez jakiejś nadmiernej masy, co jest czasem ważne na przykład w sportach walki. Aha. No i jest też po prostu świetnym urozmaiceniem treningu. Co ważne, można go skalować. Początkujący i zaawansowani znajdą coś dla siebie, odpowiedni ciężar, odpowiednie ćwiczenia. Niektóre źródła nawet wspominają o korzyściach dla kobiet, sylwetka, pewność siebie.
Dobrze, podsumowując, jeden odważnik, a korzyści naprawdę mnóstwo. Siła funkcjonalna, lepsza kondycja, spalanie tłuszczu, większa mobilność, koordynacja, no i ten silny core, lepsza postawa. Wszystko dzięki tej specyficznej budowie i dynamicznym ruchom. Dokładnie tak. To jest naprawdę wszechstronne narzędzie. Może zaoferować taką kompleksową poprawę sprawności i być ciekawą alternatywą, jeśli komuś znudziła się rutyna. To na koniec może zostawmy taką myśl, która nasuwa się po przejrzeniu tych materiałów. Skoro kettlebell tak mocno stawia na siłę funkcjonalną i stabilizację cora, czyli te rzeczy, które przekładają się na codzienne ruchy, to jak inaczej, poza tą oczywistą poprawą kondycji czy wyglądu, mogłoby się zmienić czyjeś życie dzięki regularnemu treningowi z tym odważnikiem? Jakie codzienne czynności mogłyby stać się po prostu łatwiejsze, bezpieczniejsze? Warto się nad tym zastanowić.